tym odcinku seria MP Model numer 33 serii, pierwszy numer rocznika 2017. Jest to dość już starsze wydanie, a model to Seafire LF Mark III, czyli morska wersja Spitfire'a. Witajcie na kanale i zapraszam na odcinek. Seafire jest to morska wersja Spitfire'a Mark III. Model w podziałce 1.33. Opracowanie tego modelu to Marek Pacyński. Historia powstania samolotu, dane techniczne i króciutki opis budowy. Model z serii łatwych, ładnych modeli, nietypowych jak na Spitfire'a, inne malowanie, inne oznakowanie. Natomiast do kolekcji jak najbardziej można go tu sobie skleić. Pierwsza strona, rysunek, rzut boczny, stery. Rzut boczny, rysunek przedstawia ułożenie wręg w poszczególnych segmentach. Natomiast w wycinance mamy 4 arkusze z częściami. I tak, pierwszy arkusz to segmenty kadłuba. Jak widzimy, malowanie troszeczkę takie inne. Ten samolot był używany przez Royal Navy, przez marynarkę wojenną Anglii w czasie II wojny światowej i dostosowany do lotniskowca. Model prosty, a zarazem dość dobrze rozrysowany i dość ładnie powinien się prezentować po sklejeniu, wyposażony w oddzielne stery, czy to wysokości, kierunku lotki. Można go w wersji takiej troszeczkę uproszczonej zrobić ze stałymi sterami, bo tak tu mamy, ale odcinając te elementy możemy zastosować tu dodatkowe lotki, czy to stery wysokości, czy ster kierunku. Model oczywiście wyposażony w kabinę, wnętrze kabiny. Tu mamy w tym wypadku właśnie wnętrze kabiny i jakby budowę zaczynamy od tego fragmentu modelu. Tu mamy troszeczkę takie nietypowe oznaczenie, ponieważ na lewym skrzydle jest kokarda, na prawym nie ma i dolne skrzydło, pod prawym dolnym skrzydłem jest kokarda. Spotkałem się gdzieś na forum właśnie z pytaniem, ktoś klei ten model i było tam zdjęcie. Chodziło chyba o to, dlaczego nie ma kokardy z drugiej strony. No tak były oznaczone, nie jest to żadną pomyłką. Czwarta strona, wręgi. Oczywiście wręgi możemy dokupić cięte laserowo i owiewkę kabiny. Tu mamy owiewkę kabiny, jak ją wyciąć z elementów typu folia, natomiast najlepiej wygląda wytłoczka. I rysunek skrzydła, ułożenia wręg w skrzydle, są tu wzmocnienia. Dobrze jest jeszcze na przykład wypełnić te przestrzenie pianką, stosując tu różnego rodzaju albo styrodur, albo pianka z tak zwanych podkładów pod panele. I na stronie wewnętrznej okładki 3 rzuty i ponumerowane części. Rysunków właśnie nie ma tu dużo, raptem tu można doliczyć się chyba 8 rysunków, ale model jest tak prosty, prowadzi po prostu tutaj numeracja części i okładka. Tylna część okładki to jest właśnie zbiór zdjęcia modeli, które zostały wydane do tej pory od numeru 1. I przechodzimy tu do zbliżeń. Jak mówiłem, rysunek, taki rzut boczny, kadłuba z pokazanymi wręgami,
Tu możemy sobie policzyć jak gdyby segmenty i wręgi, ile ich jest. Rysuneczek z ułożeniem też wręg w stateczniku, ster kierunku, statecznik poziomy. Tu mamy części, segmenty całego kadłuba. Na tej stronie jest w zasadzie cały kadłub. Statecznik pionowy plus ster kierunku. Mamy to na przedostatniej stronie, ale podobnie postępujemy z statecznikami. Jak widzimy, mamy tu tylko podziały blach, delikatna imitacja nitów, elementy łączące, czyli tak zwane sklejki w kolorze, żeby tu nie prześwitywał. Właśnie tu mamy na przykład sklejkę łączącą segmenty kadłuba w kolorach. Całość kleimy na tak zwaną jedną wręgę. Jest to najlepszy chyba sposób, plus przyklejka na to. Skrzydła składają się z dwóch segmentów, czyli górnego i dolnej części. No i tu musimy odpowiednio to uformować, czyli tą krawędź natarcia bardzo ładnie, dokładnie trzeba ją tutaj uformować, żeby ona nie była ostra, tylko po prostu musi mieć kształt jak skrzydło w oryginale. Takie elementy, które tutaj będą naklejane na skrzydło w odpowiednich kolorach. I tak jak mówiłem, na tym skrzydle brak właśnie kokardy, jest natomiast tylko po stronie lewej, a po prawej nie ma. Po prawej jest na dolnym skrzydle. Elementy kabiny, wnętrza kabiny też rozrysowane dość dokładnie. Fotel, pasy, tablica przyrządów z takim podwójnym wycinając mamy takie wrażenie. Możemy sobie tu jeszcze to albo podkleić folię bezbarwną lub wypełnić później tu, jeżeli wytniemy te otwory, wypełnić to kroplą lakieru i imitację szkła robimy. Wręgi, część środkowa skrzydła, czyli ta część podkadłubowa, lotki też do wycięcia jako osobny segment, jako osobny element. Dodam, że jeszcze tu są takie tak zwane zawiasy. Możemy to zrobić na zasadzie, że te elementy będą ruchome. Czwarty arkusz, wręgi, kadłuba, skrzydeł. Tu mamy te elementy wzmacniające skrzydła, wręgi, skrzydła. I tu możemy właśnie, tak jak mówiłem, wypełnić tą przestrzeń między wręgami pianką. Ja w jednym z moich relacji z budowy, bodajże Hurricana, pokazuję właśnie sposób, jak to zrobić. Oszlifować i naklejamy. Unikamy tutaj takiego troszeczkę zapadania się tych dużych segmentów. Nie robią się tak zwane krowie żebra, brzydko nazywając. Ale to robią już modelarze bardziej tacy zaawansowani. Można to sobie pominąć, sklejając jako pierwszy model. Zapas części, zapas kolorów w odpowiednich kolorach. I tu mamy taki duży rysunek z pokazanymi, rozmieszczonymi wręgami w skrzydle. Śmigło, rysunek śmigła, chłodnica i goleń podwozia. I 3 rysunki już z pokazanymi, oznaczonymi częściami, numeracja tych części, jak tutaj jest rozmieszczona na modelu
Ułatwia to szukanie elementów i klejenie modelu. Zachęcam do wykonania tego modelu. Model w takim troszeczkę nietypowym malowaniu. Wszystkie Spitfire'y, jak są do tej pory wydawane w malowaniu standardowym, z oznaczeniami dywizjonów naszych polskich, ale nie tylko. A tu mamy Spitfire'a właśnie w takiej wersji morskiej i może to być no, fajny egzemplarz modelu do kolekcji. Jeżeli ktoś już ma wykonane wcześniej modele Spitfire'a. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Cześć.